Ja miałem takie wydruki Konica Minolta Beechab C258. Po prostu tragedia. I stwierdziłem, że bęben czarny jest zużyty. Należy wymienić bęben, wałki ładujące i listwę czyszczącą od spodu. Przede wszystkim najpierw odkręcamy to łożysko. Ono ma lewy gwint, więc kręcimy w prawo. Tutaj są raz, dwa, 3 śrubki, które należy wykręcić. I trzecia śruba. Teraz najważniejsze w tym bałaganie jest to, żeby zdjąć wszystkie elementy jednocześnie. Żeby się nic nie pomyliło. Takie same czynności wykonujemy z drugiej strony. Możemy wyjąć bęben. Zobaczcie. Unoszę go lekko do góry i po prostu wyciągam. Tym sposobem mamy już bęben. To jest bęben światłoczuły, który lubi się wycierać i tracić swoje właściwości, więc można go zainstalować po prostu jako nowy. Wyciągamy wałki ładujące. Zaraz się nimi zajmiemy. I teraz najważniejsze, listwa czyszcząca. Raz, dwa, 3 śruby trzeba wykręcić. Ok. Pod listwą czyszczącą znajdują się takie uszczelki. One muszą pozostać w tych miejscach, w których były fabrycznie. Wnętrze tego modułu należy wyczyścić. Jeżeli nie możesz zainstalować nowej listwy czyszczącej, to po prostu umyjemy teraz starą. Drum Cleaning Blade. Tak powinna wyglądać wyczyszczona listwa, jeżeli nie masz nowej. Zanim zainstalujesz tą listwę, musimy jeszcze ją potalkować. Posypujesz gumową część tonerem. Dopiero tak zabrudzoną listwę montujemy do kserokopiarki. Teraz wałki ładujące. Wałki ładujące demontuje się w bardzo prosty sposób. I już mamy 2 wałki ładujące. I wałek ładujący i wałek czyszczący. Albo instalujemy nowe części, albo myjemy stare. Po umyciu wałeczków instalujemy z powrotem. Najlepiej nie dotykać już powierzchni tego wałka, no ale ja to robię. Żeby wymienić bęben na nowy, przydadzą Wam się szczypce i mały, płaski śrubokręcik. Żeby go wymienić, zdejmujemy jedną zawleczkę i wyciągamy szaft. Okay. Szaft składa się z 3 elementów. Rurka, kołek pozycjonujący i na końcu zapinka. Bierzemy nowy bębenek i wkładamy w niego szaft.
Big